Stać! Zsiąść z koni! Nic nowego, poruczniku. Wszystko pod kontrolą, kapitanie. Dobrze cię widzieć, Garnet. Jak się masz? Proszę przodem. Armia amerykańska. Poruczniku?
Kapitanie, jest pan tam? Panowie, fakty mówią same za siebie. Nie ma żadnych wątpliwości, że ten człowiek wszedł do kwatery głównej o 2:00 w nocy z zamiarem kradzieży całej listy płac garnizonu. Musiał wiedzieć, że znajduje się ona w sejfie. Kapitan, obudzony hałasem, zaskoczył oskarżonego podczas kradzieży. W trakcie szamotaniny kapitan wyrwał guzik z munduru napastnika, a chwilę później udało mu się uderzyć go tępym przedmiotem. Mimo to, jak wszyscy wiecie, zmarł niedługo później od rany brutalnie zadanej nożem przez oskarżonego. To kłamstwo. Nie ukradłbym całego sejfu. Dlaczego mnie oskarżacie? Znaleziono mnie nieprzytomnego. Ten fakt działa na twoją niekorzyść. Sąd wyraźnie widzi motyw i sposób dokonanego przez ciebie rabunku. Na twoje nieszczęście kapitan pozbawił cię przytomności, zanim zdążyłeś uciec ze swoimi wspólnikami, których wcześniej wpuściłeś do biura. Sierżancie, najbardziej znaczącym dowodem w tej sprawie jest mały mosiężny guzik, którego wciąż brakuje na twoim mundurze. Znaleziono go zaciśniętego w dłoni zamordowanego kapitana. Żądam zatem, aby zebrany tu sąd wojskowy ogłosił wyrok za zabójstwo kapitana Johna Davisa i współudział w zabójstwie strażnika Franka Morgana. Proszę o skazanie oskarżonego na śmierć przez powieszenie. Przykro mi, zrobiłem wszystko, co mogłem. Pastor Madison nie zdoła dotrzeć przed zachodem. Fort River jest daleko. Ważne, żeby dotarł przed wschodem. Tony, dlaczego to musi być on? Bo zna mnie od dziecka z Wiśniowego Wzgórza. Bo jest w stanie przekonać ludzi, że jestem godzien bycia synem majora Garneta, który zmarł w jego ramionach w Gettysburg. Wojsko to jedno wielkie oszustwo. Tak będzie do czasu, gdy sprawiedliwość udowodni mi rację. Pamiętasz, że przyznałem ci te pasy? To była niezła walka. Nosisz je? Tak, pamiętam. Przypnij je. Od dziecka czekałem na dzień, w którym z dumą założę ten mundur. Wiem. Możesz być z siebie dumny. Jestem pewien, że jeśli dostałbyś drugą szansę, to udowodniłbyś, że jesteś niewinny. Nie mamy dużo czasu. Boże, czy postępuję właściwie? Czy nie spowoduje tym większego zła? Muszę pomóc niewinnemu chłopcu. Dlaczego nie ma innego sposobu? Pomóż mi, Ojcze. Przebierz się w to. Nie możesz tego zrobić. Pośpiesz się, nie mamy czasu.
Samodzielnie musisz udowodnić, że jesteś niewinny. Nie możesz pozwolić zaślepić się nienawiści. Przysięgnij na Boga, że nie będę żałował, że ci pomogłem. Jak wyjaśnisz, dlaczego to zrobiłeś? Swoją wiedzą i wiarą. Ruszaj. Poszukiwany Anthony Garnett, zwany synem grzechotnika. Ta ziemia należy do mnie. Wiem, cichy wilku. Celnie strzelasz. Umiem zestrzelić skowronka podczas lotu. One nie mają broni. Dlaczego? Nic ci nie zrobiłem. Kto pomagał ci w rabunku Fortu Jackson? Nic o nim nie wiem. Poczekaj. Powiem ci. Było ich trzech. Frankie Shore i Martin Clemson. Nie znam nazwiska trzeciego. Naprawdę nie wiem, jak się nazywa. Żaden z nas nie wiedział. Zawsze nosił maskę. A pozostali? Frenchie nosi tylko modne ubrania i wąsy, a broń chowa pod wielkim szarym kapeluszem. To tyle? Clemsona znajdziesz w szynku. Całymi dniami gra w karty. Nie warto rzucać się z motyką na słońce, przyjacielu.
Zagramy? Dobrze. To główna ulica Akili. To biuro szeryfa. A tu jest bank Andersona. Będę obserwował biuro szeryfa dokładnie do 11:30. Wtedy wasza czwórka wjedzie do miasta z dwóch różnych kierunków. Tom i Jim przyjedziecie z południa. Narobicie zamieszania, żeby skupić na sobie uwagę jak największej liczby mieszkańców. Wtedy ty, Vic, zajmiesz się szeryfem i uciekniesz w stronę północnej drogi, tak żeby goniła cię połowa miasta. To ryzykowne, wiem. Gdy miasto opustoszeje wraz z Jeffem, włamiemy się do banku. Po wszystkim uciekniemy. Zrozumieliście plan? Dokąd pojedziemy? Do San Pedro, jeśli przeżyjemy. Co z wami? Czeka na nas góra złota. Vic, wiesz, że w banku jest 70 lub 80 tysięcy dolarów. Martwię się o jedno. Co jeśli będę miał problemy z szeryfem? Bzdura. W takiej dziurze szeryf będzie cuchnącym whisky staruchem z zardzewiałym sprzętem. Vic zawsze boi się akcji. Z szeryfem łatwo pójdzie. Zobaczymy, co powie na to Jeff, gdy wróci z miasta. Co z wami do cholery? Czeka na nas 80 tysięcy. Oczekujecie, że spadną wam z nieba? Uspokój się, Riff. Nie boimy się ryzykować, tylko nie chcemy niepotrzebnych... To Jeff. Mów, Jeff. Chcecie wiedzieć, kto jest szeryfem? Kto? Bill Manners. Dlaczego on? Raczej nie cuchnie whisky. Możecie spróbować, ale beze mnie. Nie chciałbym się zmierzyć z bronią Mannersa. Zdążyłbym jedynie dość. Znam człowieka, który chętnie poćwiczyłby celność na Mannersie. Jakiegoś Indianina? Syna grzechotnika. Porozmawiasz z nim? Pewnie. Dlaczego miałby nam pomóc? Dlaczego nie? Musimy mu tylko dobrze zapłacić.
Możemy podzielić się z nim łupem. Jak się z nim skontaktujesz? Już ja go znajdę. Kim jest ten syn grzechotnika? Nie pracuje w branży zbyt długo. To mój kuzyn. Zabija tak szybko, że przeciwnik nie zdąży nawet sięgnąć po broń. Dlaczego nazywa się synem grzechotnika? Bo jest tak niebezpieczny jak wąż. Boisz się, że cię ugryzie? Powiem, żeby cię oszczędził. Zaczekajcie tu, wejdziemy z Jeffem do środka. Podaj whisky. Chcę porozmawiać z synem grzechotnika. Śpi. Powiedział, że nie chce, aby ktokolwiek mu przeszkadzał. Znasz go. Tak, ale i tak z nim porozmawiam. Na twoim miejscu odpuściłbym sobie. Nie martw się. Są jak bracia. Nie wyglądają na braci. Bracia? No, chyba że przyrodni. Kto tam? Riff, twój kuzyn. Podejdź, żebym mógł ci się przyjrzeć. Kim jest twój kolega? Jeff. Chciał cię poznać.
Tak, chciałem cię poznać. Dobra, nie zbliżaj się i mów. Tylko szybko. Co was tu sprowadza? To ja, Riff. Nie pamiętasz mnie? Pamiętam. Nie potrzebuję ani ciebie, ani rodzinnych wieści. Wiem, Tony, ale potrzebujesz przyjaciela. Dalej, panowie, zbieramy zakłady. Daję $2. Założę się, że będziemy musieli ciągnąć słomki, żeby zobaczyć, kto tym razem pójdzie po ciała. Oboje martwi. Jeden martwy, drugi ranny. Żaden nie będzie postrzelony, ależ proszę. Dobrze, ale nie win mnie, jeśli przegrasz. Joe, znajdź Bena. Przekaż, że będziemy potrzebowali wozu pogrzebowego. Frank, idź po Wildena i powiedz, że będziemy potrzebowali 2 trumien. Poproś o długie. Jak się naważy piwa, to trzeba je wypić. Zwykle nie smakuje ono zbyt dobrze. Rozumiesz? Wygrałem. Grzechotnik. Musisz zająć się tylko szeryfem i uciec. Musisz to zrobić skutecznie, równo o 11:30. Jak się podzielimy? Jeszcze pomyślimy. Nie ma po co, połowa jest moja. Ile przypadnie nam? Druga połowa. Decydujecie się, czy nie? Jest nas 5. Uważasz to za uczciwe? Poczekaj. Możemy się zgodzić, ale... Jak chcesz, połowa jest twoja. Jakieś sprzeciwy? Jesteś tego wart. Z przyjemnością. To porządny facet. Przyda ci się drink, chłopcze. Ines, przynieś nam whisky. Zabawimy się. Zaczekaj. Butelka jest dla nas wszystkich, ale Ines... Witaj, doktorze. Ale jesteś krzepki. Udało się? Tak, są zdrowi. Są? Tak, to bliźniaki. Znów? Jeszcze trochę i Akila się rozrośnie. A ja już nigdy się nie wyśpię. Witajcie. Nie krzycz. Potrzebuję kawy. Dzień dobry. Piwo na śniadanie? Przepraszam, prosił pan o piwo?
Wzajemnie, szeryfie. Piwo z rana? Tak. Od dawna jestem na nogach. Jeśli to panu pomaga? Restauracja Dixie. Gorąca? Witaj, Alex. Oczywiście. To dobrze. Proszę bardzo. Dobrze wyglądasz. Nieprawda. Powiedziałabyś tak nawet, jeśli... Tony? Pan Turner. Cóż za niespodzianka. Co cię sprowadza do Nowego Meksyku? Podróżowałem. Nie miałem pojęcia, że naucza pan w Akili. Skąd miałeś wiedzieć? Usiądź. Usiądź i opowiadaj. Co u rodziny? Tata zmarł jakiś czas temu. Przykro mi. Służysz w armii? Mam na sobie cywilne ubranie. Wiem, ale nie mogłeś doczekać się munduru. Marzenia nie zawsze się spełniają. To nie takie złe, jeśli nie ma się bujnej wyobraźni. Proszę mi wierzyć. Czasem wspominam szkołę. Do czegoś musiała ci się przydać. Tak jakby. Do czego? Do interesów. Muszę się zbierać. Miło było pana zobaczyć. Poczekaj. Nie mam czasu na pańskie przemówienia. Pewnie chodzi panu o moje dzieciństwo, w którym marzyłem o zostaniu generałem. Cóż, nie zostałem generałem. Każdy ma jakieś marzenia. Może porozmawiamy? Nie mam czasu. Mówię panu, ciemnoskórzy nie powinni głosować. To nie przyniesie nic dobrego. Co z głosami białych? Nie słucha mnie pan. Co z panem? Chodzi o te sępy, prawda? Myśli pan, że ja się nimi martwię? Ani trochę. Uspokój się, Abe. Prezydent Grant wie, co robi. Prezydent? Ted Yankes? Szeryfie? Nie skończyłem. Wybacz, Abe. Mam coś do załatwienia. Porozmawiamy później.
Tony Garnett, zwany synem grzechotnika. Poszukiwany za dezercję, kradzież i morderstwo. Wychodź, Abe. Idź do domu. Unikaj kłopotów i alkoholu. Postaram się. Trzymajcie kciuki. Jeśli się powiedzie, otrzymamy pożyczkę. Słyszałem dzwonek. Nie spóźnisz się? Pośpiesz się, jeśli chcesz z nim porozmawiać. Co mówiłeś, John? Dobrze wiesz co. Pośpiesz się, bo będziesz musiała zaczekać do 12:30. Uważaj, pognieciesz mi sukienkę. Dzień dobry, Aleksie. Witaj. Musisz już wchodzić? Tak. Rzadko przyjeżdżasz do miasta. Dużo pracuję w domu. Wyrosłaś na panienkę. Czyżbyś się zarumieniła? Miałam nadzieję, że zauważysz moją fryzurę. Pewnego dnia, Pewnego dnia do ciebie przyjadę, żeby zobaczyć, dlaczego twoi bracia słabo się uczą. Może niedługo. Kiedy? W tym tygodniu? Tak. Chcę porozmawiać z twoim ojcem. Powinnaś o tym wiedzieć. Uprzedzę tatę, żeby odrobił lekcję. Wiem, że to duża suma, ale to tylko pożyczka. Muszę kupić wyposażenie, żeby przygotować się na pierwsze deszcze. Wiem. Ma pan 75 sztuk bydła, prawda? Tak, ale boję się, że kilka zdechnie przed moim powrotem. Ma pan żyzną ziemię i zasługuje pan na pożyczkę. Chciałbym pomóc, ale mogę zaoferować maksymalnie $600. To za mało. Jestem wdowcem z 4 dzieci. Co ja mam zrobić? Wiem przecież, że ma pan rodzinę. Co ja pocznę? Dostajemy prośby od mnóstwa podobnych do pana ludzi. Bank nie ma tylu środków. Ciąży na panu duża odpowiedzialność. Bóg zawsze pomaga swoim dzieciom. I tak dziękuję, panie Anderson. Usiądź, Scott. Dam panu 750, więcej już nie mogę. Bayless, to dla pana. Dziękuję. Jest pan dobrym człowiekiem. Pilnuj bydła sam. Jest wszystkim, co masz. Nie pozwól im zdechnąć. Nie martw się, zabiorę je do Grace Lanton w Teksasie. To daleko. Będę modlił się o deszcz. Jeszcze raz dziękuję. Poradzi sobie? Z szeryfem, czemu nie? Zdradzę ci coś. Mogliby wzajemnie się wykończyć przed tym, jak dotrzemy do miasta. Do czego zmierzasz? Ma wzrok szaleńca, który przyprawia mnie o dreszcze. Nie ufa nam.
Kiedy się zdenerwuję, za często to widziałem. Zdmuchnie nas z powierzchni ziemi. Obyś tego nie doświadczył. Możesz spróbować, ale jeśli go sprowokujesz, to zostanie ci kilka sekund życia. Na razie jest naszym przyjacielem. Niech tak zostanie do jego śmierci. Pośpiesz się, Jose, już prawie obiad. Dobrze, panienko. Dzień dobry, szeryfie. Bill, zobaczę, co jest gotowe. Nie, zaczekaj. Nie po to przyszedłem. Widziałaś gdzieś jeszcze tego obcego, który siedział tam rano? Nie. Coś się stało? Nic takiego. Powiadam mnie, jeśli go zobaczysz. Poczekaj, Paul. Pomogę ci. Dzień dobry. Kogo my tu mamy? Dzień dobry. Pozwólcie, że pomogę. Oto silne ramię sprawiedliwości. Zawsze może pan popracować na naszej farmie. Przyda nam się pomoc. Mógłbyś przyjechać do nas w środę? Zwołałem spotkanie hodowców bydła. Mam nadzieję, że ich przekonam do przeniesienia bydła do Teksasu. Tylko tak możemy je ocalić. Przyjadę. Nie wiem, co na to inni, ale ja się z tobą zgadzam. Dziękuję, Bill. Może się udać. Jeszcze porozmawiamy. Dobrze. To tyle w temacie geologii. Norden Baxter. Z czym graniczy Nowy Meksyk? Z Colorado na północy, Oklahomą i Teksasem na wschodzie, Arizoną na zachodzie, Meksykiem i Teksasem na południu. To wszystko. Dobrze, wróć na miejsce. Proszę o ciszę. Poznajcie mojego starego znajomego. Był moim uczniem w Wiśniowym Wzgórzu. Tony Garnett. Słuchajcie uważnie. Zaprezentuję wam jego szeroką wiedzę. Tony? W którym roku zginął Juliusz Cezar? Chyba zapomniałeś, że odpowiedzi udziela się na stojąco. Kiedy dokładnie zginął Juliusz Cezar? W dniu Idów Marcowych 44 roku. Nigdy nie zapomni tej daty. Musiał zapisać ją 500 razy. Pewnie zapomniał już, jak się sprzeciwiał. Dzieciom łatwo się przebacza. Dziś skończymy wcześniej, możecie iść. W żadnym wypadku nie należy przerywać moich zajęć. Chyba zapomniałeś, gdzie jesteś. Przepraszam, już idę. Ależ nie szkodzi. Zaskoczyłeś mnie. Jeszcze żaden były uczeń mnie nie odwiedził. Nikt cię tu nie napadnie. Wiem, ale nie powinno się łamać starych nawyków. Jeszcze zapomnę o niej, gdy nie powinienem. Dlaczego tak naprawdę nie wstąpiłeś do wojska? Służyłem przez 4 lata. Ale odszedłem. Dlaczego? Oskarżono mnie o morderstwo. Nikogo nie zabiłem. Uciekłem. Rozumiem. Czym się zajmujesz? Tym i owym.
Przyjechałeś do Nowego Meksyku w interesach? Dokładnie. Obrabuję bank. Przykro mi. Trzymasz w nim pieniądze? Ani centa. Utrzymuję się ze swojej pensji. Poczekaj. Przepraszam, panie Turner. To kolejny nawyk. Dlaczego mi powiedziałeś? O rabunku? Bo nic pan nie zrobi. Mogę powiedzieć szeryfowi. Właśnie go szukam, żeby go zabić. Zaczekam, aż sam po mnie przyjdzie. Nie jesteś sobą, Tony. Muszę już iść. Dobrze było pana spotkać i porozmawiać o przeszłości, ale sytuacja się zmieniła. Jeszcze nie jest za późno. Sam mówiłeś, że jesteś niewinny. Nie poddawaj się. Już za późno. Poszukują mnie za wszystko, co zrobiłem po odejściu. Mam tu bogatych przyjaciół. Pożyczę od nich tyle, ile potrzebujesz. Dlaczego? Bo w ciebie wierzę. Chodzi o twoje życie. Pozwól sobie pomóc. Nie. Niedługo zginiesz. Nie masz z nim szans. Nikt nie ma. Nie jest szybszy ode mnie. Widziałeś, jak strzela? Nie. Ale wiem, że będzie chciał przeżyć. A mnie to obojętne. Naprawdę? Tak. Życie jest mi obojętne. Czekaj. Nie obrabujesz banku. Zabraniam ci. Ruszajcie. Nie boisz się, że twój wóz więcej nie utrzyma? Nie martw się. Już kończymy. Jak się nazywa ta ślicznotka? To nie pańska sprawa. Uważaj, bo go zdenerwujesz. Mieszkamy daleko, musimy już jechać. Chwila. Najpierw niech ślicznotka mi się przedstawi. Jill. Możemy już jechać? Jill. Ładne imię, prawda, chłopcy?
Tony Garnett, zwany synem grzechotnika? Zadałem ci pytanie. Porwano Jill. Pośpiesz się, szeryfie. 2 rannych. Ostrzelono staruszkę. Opuść miasto do mojego powrotu. Masz godzinę. Co się z nim stało? Mamy całe miasto dla siebie. Może będzie prościej niż myśleliśmy. Mówiłem. Jeszcze się zdrzemniemy w banku. Gdzie go położyć? W sali lekcyjnej, zaraz będę. Kto to? Scott. Jak to się stało? 3 mężczyzn zabrało dziewczynę i uciekło. Dokąd pojechali? Za tamte wzgórza. Siadajcie na konie. Paul, Chester, Fred i ich ludzie za mną. Nikt inny ma nie opuszczać miasta. Tony, stój. Rzuć broń. Słyszałeś mnie. Zastrzelę cię jak psa, jeśli tego nie zrobisz. Nie żartuję, Tony. Zrobisz to czy nie? Zdecyduj. Oto twoja połowa. Zejdź z drogi. Do środka. Głupiec. Zapłacicie za to. Boli jak diabli. Przestań się użalać. Użyj tego. Moja kolej. Jesteśmy już blisko. Możemy zwolnić. Nieładnie. Bardziej mu nie pomożemy. Musisz sprowadzić doktora. Dobrze, ale to daleko. Myślisz, że dam radę? Obawiam się, że nie mamy wyboru. Oby Bóg przy mnie trwał.
Jadą do Meksyku. Najwyraźniej. W nocy rozbiją obóz. Wtedy ich dopadniemy. Granica San Pedro. Co z nim? Przeżyje, jeśli dr Gardner przyjedzie na czas. Obrabowano bank. Wiem, nie ma dla nas ratunku. Wiesz, co to oznacza dla Akili. Oczywiście. Niektórzy klienci... Jestem kompletnie spłukany. Zeszłej wiosny wziąłem pożyczkę od Banku Narodowego. Udzielałem hipotek każdemu gospodarstwu. Wszyscy jesteśmy zrujnowani. Od momentu, gdy cię ujrzałam, wiedziałam, że będziesz dobrym kochankiem. Dlatego nic nie odpowiedziałam, gdy powiedziałeś, że wszyscy wrócicie tu po rabunku. Mieliśmy się tu spotkać? Naprawdę zapomniałeś, czy udajesz? Wiedziałeś, że mieliście spotkać się za meksykańską granicą. Ale nie obchodzi mnie, dlaczego tu przyjechałeś. Pomożesz mi? Mam przeczucie, że twój przyjaciel po ciebie przyjedzie. Proszę. Kto dał ci tę skrzynkę? Mam ją od dawna. Ma jedynie sentymentalną wartość. To pierwszy prezent od Riffa. Powiedział, że napełni ją biżuterią i złotem. Kazał mi zaczekać, ale wciąż nie spełnił obietnicy. Ukradł ci ją, prawda? Nie. Nie skrzynię. Moje życie. Masz przed sobą całe życie. Jesteś młody. Twoje życie. Obiecaj mi, że go nie zmarnujesz. Pamiętaj. Zapłacisz za to.
Nie złapiemy ich razem, powinniśmy się rozdzielić. Masz rację. Chester i ja pojedziemy prosto. Wy jedźcie tamtędy. Zróbmy to szybko. Podaj karabin. Zsiadaj. Bądź grzeczna, a nic ci się nie stanie. Wpadną w waszą pułapkę. Nie będzie tak łatwo. Ostrzegałem. Jeśli zobaczą to małe białe ciałko przywiązane w pobliżu mrowiska, skazane na zjedzenie żywcem, to wpadną w nasze ręce. Szkoda takiej ślicznotki. Najpierw wyeliminujemy kilku z nich. Nie martwcie się, nauczymy ją kilku sztuczek. Może jej się spodoba. Idźcie już. Mówiłem, co macie robić. Gdzie jest panienka? Pewnie pilnuje jej trzeci. Nie widzę go. Spójrz. Wszyscy trzej wiedzą, że ich widać. Do czego zmierzasz? Zaraz się dowiemy. Chodźmy. Tylko nisko. Pomocy! Spokojnie, już po wszystkim.
Wystarczy. Synek? Zejdźcie z drogi. Wyzywam was obydwu. Przestań się wygłupiać. Oddajcie pieniądze. To on do ciebie strzelał. To był jego pomysł. Tchórz, tylko się nie popłacz. Zmierzę się z tobą. Ciekawe, jaki masz kolor krwi. Zsiadaj. Jesteśmy kwita. Nigdy nie będziemy. Twoja kolej. Czas ucieka. Myślisz, że mam z tobą szansę? Nie. Rzuć broń i zsiądź z konia. Spróbujesz jeszcze raz? No chodź. Nie mam broni. Naprawimy to. Możemy walczyć tym. Oglądaliśmy, jak Meksykanie to robią. Tną się kolcami. Podnieś go. Co się stało? Boisz się ran i utraty krwi, czy mnie? Podnieś go. To za Ines. To za Akile. To za Fort Jackson. Nie tylko zabiorę pieniądze, które ukradłeś. Z przyjemnością zawiozę cię do Fortu Jackson. Czeka na ciebie stryczek.
Dlatego teraz cię nie wykończę. Słucham. Jest pan doktorem? Tak, ale właśnie jadłem. Co się stało? Zabito doktora. Mamy rannego. Potrzebujemy pana. Jesteś cała? Wszystko w porządku? Wejdźmy do środka świętować. Kto powie mu o banku? Myślisz, że to odkupi twoje winy, synu grzechotnika? Dlaczego mnie uratowałeś? Już ci mówiłem. Chcę cię żywego. Idź przede mną. Nabrałem się jak głupiec.
Porwanie miało mnie zmylić. Ilu ich było? 3. Z jednym rozmawiałeś. To on go postrzelił. Dajcie mi nowe konie. Dołączysz? Pewnie. Jaki to ma sens? Nie powinieneś jechać. Dlaczego? Odpowiedz, Alex. Tony jest moim przyjacielem. Jest niewinny. Przyjacielem? Masz osobliwy gust. Był moim uczniem na Wiśniowym Wzgórzu. To dobry człowiek. Chodźmy. Czekajcie. Tony naprawdę nie ma z tym nic wspólnego. Nic nie rozumiesz. Jest poszukiwany za morderstwo. Aresztujesz go, jeśli odda wszystkie pieniądze? Nie wróci. Zwą go synem grzechotnika. Nie zmieni się. Zawsze w niego wierzyłem. Wiem, że wróci. Znajdę go i sprowadzę z powrotem. Nie. Już postanowione. Nie wiesz, co się stanie. Co, jeśli się nie obronisz? Jest od ciebie szybszy. Bądź rozsądny. Jestem stróżem prawa. Mamy kłopoty. Wie o tym, ale widziała, jak strzela. Jest niewinny. Dajmy mu szansę to udowodnić. Złamał prawo, ale nie w Akili. Nie rób tego. Dobrze. Dam mu czas do wschodu. Wyruszę, jeśli nie przyjedzie. Przepraszam, ale potrzebuję konia. Nie rób tego, jestem doktorem. Postrzelono mężczyznę, muszę jechać do Akili. Kogo? Alexa Turnera, podczas napadu na bank. Zabito tamtejszego doktora. Niech pomyślę. Zbyt dużo rzeczy zależy od tego konia. Straciliśmy mnóstwo czasu, ale obiecuję, że go znajdziemy. Musimy się pośpieszyć. Dzień dobry, Helen. Bardzo ładnie wyglądasz. Bill, gdy pierwszy raz cię... Przyjechał doktor. Już jestem. Gdzie on jest? Tutaj. Na pierwszy rzut oka nie wygląda najgorzej. Właź tam. To jeden z rabusiów.
Niech nikt go nie dotyka. Jest mój. Kupiłem go za to. $80,000. To dużo jak na nic niewartą osobę. Ale i tak zapłacę, szeryfie. Za swój honor. Wszystko wam wyśpiewa. Obrabowałem bank i safe Fort Jackson. Fort Jackson? Zabiłem kapitana Davisa. Jest niewinny. Wystarczy ci to, szeryfie? Musiałem się panu odwdzięczyć. Teraz jesteśmy kwita. Zostaw go. Choć raz spójrz mi w oczy i zapomnij o swoich obowiązkach. Zaraz zjadą się tu Indianie. Nikt nie jest bezpieczny. Koniec.